Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nordic Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nordic Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Dzień dobry Państwu. Kamera wyżej, kamera niżej, jeżeli dobrze mnie widać, dobrze mnie słychać. Chyba tak, Panie Łukaszu. Jacek Borowiak, dzień dobry, NT Live, bardzo na żywo. Witam Państwa ze studia w Grudziądzu, witam Państwa ze studia z hotelu Rudnik. Bardzo się, drodzy Państwo, cieszę, że udaje nam się... A, tu jest kamera. Przełączymy się, Łukaszu. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że udało nam się spotkać z kolejnym gościem, który już jest w naszym studiu i bardzo jest mi z tego powodu niezmiernie miło. Gość, który w polskim systemie ratownictwa medycznego jest bardzo dobrze znany i jestem przekonany, drodzy Państwo, że nie trzeba będzie przedstawiać bardzo szczegółowo, ale pozwólcie, drodzy Państwo, bo jest to część naszych rozmów online, naszych rozmów na żywo, które są bardzo mocno wpisane w gen Nordic Striget NT Live. Wczoraj 100. wydanie, a dzisiaj powiedzmy takie pół na pół, trochę taki normalny odcinek, jeden z serii 100, a drugi taki, który wynika z tego, że jesteśmy właśnie w hotelu Rudnik w ramach sympozjum naukowego tutaj w Grudziądzu. Doktor nauk medycznych i doktor nauk o zdrowiu. Z wykształcenia jest, drodzy Państwo, ratownikiem medycznym. Ponadto jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek zdrowie publiczne, specjalność zarządzanie w ochronie zdrowia, gdzie w 2019 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Nasz gość od ponad 20 lat jest związany z lotniczym pogotowiem ratunkowym. W 2003 roku rozpoczął pracę ratownika medycznego załogi HEMS w oddziale w Szczecinie dokładnie. Od 2005 roku dodatkowo zajmował stanowisko instruktora medycznego, przygotowując i wdrażając w LPR system rekrutacji na stanowiska członka załóg HEMS. W latach 2007-2012 był dyrektorem regionalnym regionu zachodniego w LPR, a od 2012 roku nasz gość pełni funkcję zastępcy dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, organizacji i planowania. Od wielu lat jest nasz gość czynnym instruktorem ACLS, PALS, TC3 i PHTLS. Posiada, drodzy Państwo, wieloletnie doświadczenie praktyczne zarówno w pracy w zespołach ratownictwa medycznego, w oddziałach intensywnej terapii i Centrum Leczenia Urazów Wielorządowych. Pełni również nasz gość funkcję pełnomocnika wojewody do spraw ratownictwa medycznego. W 2016 roku nasz gość współorganizował przygotowanie planu zabezpieczenia medycznego oraz przeszkolenie personelu medycznego oraz innych służb na czas Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczyło, drodzy Państwo, 3 miliony osób. Był również współodpowiedzialny za uruchomienie procedur na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Czynnie angażuje się w projekty związane ze szkoleniem, doskonaleniem zawodowym lekarzy, felczerów oraz studentów medycyny z Ukrainy. Nasz gość współorganizował i odpowiedzialny w zakresie merytorycznym za 2 edycje Międzynarodowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym w Ukrainie. Od ponad 7 lat przekazuje wiedzę studentom kierunku ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa na uczelniach wyższych, w tym od 2018 roku w Zakładzie Ratownictwa Medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest członkiem mobilnej grupy zabezpieczenia medycznego. Drodzy Państwo,
Panie i panowie, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pan Marcin Podgórski jest naszym gościem. Dzień dobry, Marcinie, witaj w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Bardzo dziękuję, Jacku, za taką szczegółową afiliację mojej osoby. No, bio jest znakomite, no ale też już twoje doświadczenia nie są małe. To już nie jest tydzień w systemie, czy parę dyżurów, a to już 20 lat. Ja nie wypominam wieku, broń Boże, żeby tak nie było, ale właśnie, to już 20 lat twoich doświadczeń. 20 lat w lotniczym pogotowiu tak, ale łącznie w systemie ochrony zdrowia i pracy jako ratownik medyczny to już jest 27. No właśnie, to chciałem powiedzieć, tak, że ten początek, bo ty jesteś po studium medycznym, dobrze pamiętam? Tak, to było jeszcze jak ja przystępowałem i podjąłem decyzję o tym, żeby zostać ratownikiem medycznym, to w ogóle nie było w ogóle pomysłu na to jeszcze, żeby wyszkolenie się czy uzyskanie uprawnień do zawodu ratownika medycznego można było uzyskać na poziomie Uniwersytetu Medycznego, więc to było studium medyczne numer 2 w Szczecinie. To ludzie się dzielą z tamtych lat na tych, którzy jeszcze chodzili do studium medycznego, do medyka i tych, którzy w którymś roku już przestali. Nie było już medyku, bo licencjaty. Ja jestem po studium medycznym, czyli jestem z tamtej generacji, mogę powiedzieć. Możemy się, tak, to jest taki przełom, bo ten przełom 2000 roku i początki 2000 roku to były te początki powstawania kierunków ratownictwa medycznego na różnych uniwersytetach. I tak, bo to był taki element, że później w mojej okolicy, wówczas pracując w województwie zachodniopomorskim, to ten kierunek najbliżej wówczas powstał w Collegium Medicum w Bydgoszczy, gdzie przez 3 lata też później już uczęszczałem. Ja słyszałem trochę historii o tym twoim uczestniczeniu w tej szkole w Bydgoszczy. Różne historie, ja się troszeczkę tam nasłuchiwałem różnych opowieści na twój temat i tam takie różne ciekawe się działy w tej Bydgoszczy. Bardzo aktywnie uczestniczyłeś w życiu studenckim, bardzo rozwojowo i takie bardzo miłe sytuacje opisujące ten czas. Jak to wspominasz te kilka lat właśnie w Bydgoszczy? Tak de facto można powiedzieć, że ten kierunek tam, my byliśmy pierwszym rocznikiem, jeżeli dobrze kojarzę, nie chcę tutaj, ale na pewno jednym z pierwszych. I ta kwestia powstawania tego kierunku, budowania pewnych tych standardów, również kształcenia w kontekście jakby generowania tego z kadrą akademicką wówczas, czego my byśmy potrzebowali i to był świetny czas również w odniesieniu do tej kadry, która tam była, która też była otwarta na to, żeby jakby też próbować spełniać te nasze zapotrzebowanie w oparciu o te doświadczenia, które już zbieraliśmy jako ratownicy medyczni, pracując wówczas już czy w pogotowiach, czy w szpitalach, bo też trzeba powiedzieć, że był to też ten okres, kiedy jeszcze tej ustawy o PRM-ie nie było, więc pewne elementy dopiero się gdzieś tam powstawały i pewne elementy dopiero się kreowały, więc dużo zależało od osób, od kadry zarządzającej czy pogotowi do tego, w jaki sposób ten zasób w postaci ratowników medycznych, którzy wówczas kończyli studium medyczne, wykorzystać. To też od nich dużo zależało, czy skorzystają z tych umiejętności, wiedzy, którą posiedliśmy na ówczesne czasy, czy też nie, bo nie ma jakby formuły i do końca podstawy prawnej w tym zakresie. Drodzy Państwo, napiszcie do nas koniecznie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Widzimy, że już parę osób jest z nami. To jest pierwsza taka sytuacja w historii NTLive, że o tak wczesnej porze robimy wywiad, więc jesteś prekursorem nie tylko w procesie kształcenia, wspomniałeś o Bydgoszczy, ale również przecierasz szlaki do porannej audycji NTLive, gdzie można się kawę z nami napić. Tak więc zachęcam Państwa do tego, żebyście również odezwali się w komentarzu, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Już są z nami nasze pierwsze osoby. Pani Agnieszka Bok, jest z nami również Sylwester Konkol. Bardzo serdecznie Was witam. Tutaj Warszawa. Za chwilkę nasz gość wraca do Warszawy, stąd ta bardzo wczesna pora. I staraliśmy się dostosować do Twoich możliwości. Widzę, że jest z nami Rafał Wawrzyniak. Rafał Wawrzyniak to jeden z Waszych lekarzy LPR-u. Jeżeli dobrze pamiętam, Rafale, Ty jesteś chyba z bazy poznańskiej. Jeżeli dobrze pamiętam, to bardzo proszę potwierdź, a jeżeli nie, to popraw mnie, który to jest ratownik 15 w Poznaniu? 9.
Czy to jest 9? Jeżeli tak, to daj kciuka do góry. Jest z nami jeszcze Jędrzej Smokowski. Serdecznie Cię witam, Jędrzeju, i to jest bardzo miło, że znalazłeś dzisiaj chwilkę czasu. Ale pozwolisz, że ja bym się chciał odnieść jeszcze do jednej osoby, bez której nie byłoby Ciebie dzisiaj tutaj. Pani Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, której bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego spotkania i wywiadu, i to jest niesamowite, że ona tak otwiera te drogi dla nas i drzwi do Was, do LPL-u, do organizacji i do ludzi przede wszystkim. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Tak, Justynka jest nieoceniona w tym akurat zakresie i jakby zawsze dąży do tego, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. I to też dziękuję za to, że mogliśmy o takiej wczesnej porze się spotkać. Elegancko. Rafał napisał, że to jest Ostrów Wielkopolski, tak więc bardzo, bardzo serdecznie dzięki, drogi Rafale, że tutaj te informacje dodałeś. Michał Bajor, pozdrawiam Radom. Fajnie, super, że jesteście. Jest też z nami już Szczecin. Michał Kurdziel jest z nami, się chyba też trochę znacie, to taka ekipa szczecińska, okolice dzisiaj Wejherowa. W 2 zdaniach, jak to się stało, że trafiłeś do Chemsu, znaczy do LPR-u w ogóle, no bo wiemy, że LPR to nie tylko Chemsy, bo mamy transport lotniczy, transport sanitarny. W 2 zdaniach, jakbyś mógł tak wprowadzić nas w temat, w którym jest związany z Twoją osobą dzisiaj, ale w 2 zdaniach, jak to się stało, że w ogóle się znalazłeś w Korpusie Transportu Sanitarnego, bo to się chyba wtedy tak jeszcze nazywało. No już nie, Okay. nie, ponieważ tak de facto od 2000 roku jakby formuła i prawna, i organizacyjna zmieniła się, bo do 2000 roku właśnie to był zespół sanitarny przede wszystkim. Od 2000 roku została podjęta decyzja, że zmieniamy i formułę organizacyjną, i nazwę na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, gdzie kluczem i podstawą działania właśnie miało być Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego na kształt i podobieństwo tego, w jaki sposób jest to realizowane w innych krajach. I to od 2000 roku rozpoczęły się dosyć intensywne działania do tego, żeby całkowicie zmienić tę formułę, czyli to wejście w standaryzację i w to, że Chems lata do zdarzeń i że ma być określona gotowość do startu. Te wszystkie elementy od 2000 roku powstawały i też jakby był kreowany w poszczególnych bazach zespoły, ponieważ przed 2000 rokiem stałym zespołem przede wszystkim był pilot, mechanik, a zespół medyczny to był ten, który był pierwszy na kolejce i trzeba było go wykorzystać do tego, żeby gdzieś poleciał. Tu się pojawiła ta zmiana, że zespół będzie stały, że będą to ludzie, którzy będą przechodzili określony proces szkolenia. No i właśnie to był ten początek, czyli tam przełom 2003 i 2004 roku, gdzie ja już zbierałem też doświadczenia poza samą pracą w Pogotowiu Ratunkowym w Szczecinie, również zbierałem doświadczenia pracując na intensywnej terapii w Centrum Leczenia Urazów Wielorządowych. No i tak to się stało, że właśnie poprzez tę pracę i to, że kierownictwo ówczesne Lotniczego Pogotowia poszukiwało, to jakby zwróciło się wówczas do szefa Centrum Leczenia Urazów Wielorządowych również z takim zapytaniem, czy by kogoś nie rekomendował. To mam tu na myśli pana doktora habilitowanego Cezarego Pakulskiego. Właśnie chciałem o niego zapytać, czy to właśnie przez niego trochę? Trochę tak. Pozdrawiamy pana profesorze. Jako osoba, która kreowała i kreuje i miała wpływ bardzo duży na to, jaki jest też kształt dzisiaj ratownictwa, ale też medycyny ratunkowej i rozwijania tych wszystkich kwestii. No właśnie otrzymałem taką propozycję i tak się znalazłem w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Parę osób w życiu udało mi się, drodzy Państwo, sprzedać w dobre ręce, czyli pan profesor Pakulski w takie dobre ręce gdzieś Cię pokierował, wskazał pewien kierunek, który odważyłeś się obrać i wziąć na klatę i pójść do przodu, bo to rzeczywiście, tak jak teraz opowiadasz, wiele rzeczy było jeszcze początkiem, więc to nie było tak to utarte jak teraz przez wiele lat waszej działalności, szczególnie po uzyskaniu floty Eurocoptera 135, gdzie żeście wyszli z poprzedniej generacji statków powietrznych na nowe, więc ogromnie dużo się zmieniło, prawda, przez te lata. To zdecydowanie, to nie podlega dyskusji. Ja
tylko jeszcze nawiążę do profesora Pakulskiego, to jakby kwestia tego, że gdzieś tam miałem okazję z nim współpracować i pracować z nim, to nie jest tylko ten element wybicia się, ale też dosyć duża dla mnie wartość i to jest taka osoba, która też pokazała, na czym polega praca z pacjentem, kim jest pacjent dla personelu medycznego i co można zrobić i jak można walczyć o jego życie i zdrowie. To było nieocenione doświadczenie i nauka dla mnie, jeżeli chodzi o kwestię podejścia w szerokim aspekcie do pacjenta, mega profesjonalnego, mega etycznego i takiego, gdzie można wyciągać określone wnioski i doświadczenia. A wracając do lotniczego, tak, to jest taki element, gdzie tam była grupa ludzi wówczas w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, która miała cel, miała misję do tego, żeby rozwijać śmigłowcową służbę ratownictwa medycznego. Nie sposób tu nie powiedzieć o pierwszym dyrektorze już lotniczego, czyli o Januszu Roguskim, czyli pilocie, który do tej pory pracuje z nami. Ale też trzeba i tutaj chyba niekwestionowanie też bardzo duży wpływ miał i ma, jeżeli chodzi o kwestię rozwoju tej części systemu ratownictwa, czyli lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, to jest profesor Robert Gałązkowski. To tutaj nie trzeba więcej się rozwijać, jeżeli chodzi o kwestię tego, że miał przeogromny wpływ na to, gdzie dzisiaj jesteśmy. No i właśnie, jesteśmy, drodzy Państwo, w momencie takim, że po 16 latach pan profesor Robert Gałązkowski przestał pełnić funkcję dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w procesie bardzo skomplikowanym i nie chciałbym o tym opowiadać na antenie, bo jest on długim procesem. Wytłumaczył mi tu Marcin ten cały proces aplikowania na funkcję, sprawdzeń, rozmów, dyskusji, który z kandydatów powinien objąć taką funkcję. Jednak decyzja zapadła taka, że właśnie Twoja osoba została wybrana na to, żeby być nowym dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Gratulacje od naszego całej załogi. Jagoda Nowak, sekretarz redakcji, Łukasz Wierzba, Luka Arty Studio, który realizuje dzisiejszą audycję, ale od całego naszego środowiska ratowników medycznych w Polsce, bo chyba to jest pierwszy taki wywiad, którego udzielasz w takiej formie i w imieniu, tak sobie pozwolę, wszystkich z ratowniczego świata. Jako ratownik ratownikowi chciałem Tobie złożyć ogromne gratulacje i chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszymy, bo któryś z naszych widzów i słuchaczy napisał: właściwy człowiek we właściwym miejscu. Ja jeszcze dodam, może we właściwym czasie, tak więc gratulacje. Bardzo dziękuję. Jeżeli oczywiście pozwolisz, to też podziękuję za te wszystkie dobre słowa, które otrzymałem po tym, jak zapadła ta decyzja w różnej formule i czy od różnych osób, tych, które znam, czasami nie znam ze środowiska ratowniczego czy szeroko pojętego systemu. Także serdecznie dziękuję za gratulacje i wszystkim, którzy też słuchają. Muszę Tobie powiedzieć, drogi Marcinie, że ja mam wielką frajdę, kiedy patrzę na różne kariery ratowników medycznych. Z racji powiedzmy takiego medaktorskiego mojego działania w Entelife przypatruję się pewnym właśnie profilom, pewnym historiom, drodzy Państwo, i kiedy widzę, że właśnie takie nazwiska, jak wspomniany przed chwilą pan profesor, przecież też jest ratownikiem medycznym, prawda? Tak czy Klaudiusz Nadolny też jest ratownikiem medycznym. Wielu innych, Ty też jesteś przede wszystkim ratownikiem medycznym i dopiero później tytuły naukowe, bo je masz i tego nikt Tobie tego nie zaprzeczymy i funkcje, które obejmujemy, ale jestem bardzo dumny, że ratownicy medyczni poprzez lata swojej kariery, ciężkiej pracy przy pacjencie, czy to będzie w zespołach wyjazdowych, czy to będzie w wspomnianych tych miejscach, o których powiedziałeś wcześniej, dochodzą do momentu, gdzie jest im powierzane zarządzanie na przykład taką instytucją, jaką jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które nie tylko ze skali wielkiego budżetu jest wielkie i ludzi, i sprzętu, i standardów, ale też jakby z takiej myśli, którą macie, która jest przewodnia wasza, jaką jest latamy, by ratować. Tak więc to jest niesamowita wielka frajda na to spojrzeć w ten sposób. Tak, to z tej strony oczywiście to co powiedziałeś, ma jakiś sens. Z drugiej, no, trzeba powiedzieć też, że to jest
ogromna odpowiedzialność i ja to czuję też tutaj, nie mówiąc tylko i wyłącznie tak, żeby powiedzieć, jak to się zazwyczajowo mówi. Justyna Sochacka jest z nami, macha do nas, słucha, więc możesz to powiedzieć. Okay. Natomiast faktycznie mówiąc o tym, że to, co mówisz, jeżeli chodzi o przykłady osób, które z wykształcenia są ratownikami, pełnią różnego rodzaju funkcje, znaczy ja mam podejście takie, że mówiąc o tej odpowiedzialności, to mówię to w kontekście przede wszystkim pacjenta. I ja już też miałem pewne spotkania z kadrą pracowniczą w różnej formule. I jakby tutaj się nic nie zmieni, wręcz odwrotnie, jestem nastawiony na wzmocnienie tego, żebyśmy jeszcze bardziej dążyli do takich rozwiązań jakościowych, które będą zwiększały nasze możliwości udzielania pomocy pacjentowi, bo to jest jakby podstawa tego i nie ma tutaj jakby ta kwestia, w jaki sposób to zorganizować, czy ile pieniędzy na to będzie potrzebne, no to jest jakby kwestia drugo- czy trzeciorzędna. Najpierw zastanówmy się, co możemy poprawić w naszych organizacji, w naszych procedurach, jak możemy się jeszcze bardziej wyszkolić do tego, żeby można było te umiejętności, wiedzę i praktykę przełożyć na udzielanie pomocy pacjentowi, bo tutaj to jest najważniejsze, po co my jesteśmy. To nie jesteśmy tylko po to, żeby być pogotowiem ratunkowym i przemieszczać się z punktu A do punktu B, tylko lecieć i właśnie udzielać tej pomocy. I to jest dla mnie szalenie istotne do tego, żeby tę kwestię jeszcze bardziej rozwijać i zwiększać tę dostępność na bazie tych doświadczeń i tych rozwiązań, które podglądamy i też uczestniczymy w oparciu o inne kraje, tak? Czy Norwegia, czy Niemcy, czy Szwajcarzy, czy Austriacy, którzy też mają pewne w tym zakresie i pomysły i też dążą w tym zakresie i my też chcemy dążyć w tym elemencie, bo to, co dostrzegamy, to jest też taki element, że ta kwestia podejścia do ratowania poszkodowanych czy pacjentów w obszarze przedszpitalnym, to też jest taka tendencja i poszukiwanie takich rozwiązań, żeby coraz więcej pewnych elementów wyciągać ze szpitala i próbować je wykonywać w jakimś standardzie na zewnątrz. Mam na myśli tutaj chociażby procedury wysokochirurgiczne, czy wykonywanie jakichś zabiegów, które umożliwią dowiezienie tego pacjenta, czy tak jak niektóre kraje, niektóre systemy próbują, nie wiem, chociażby kwestie rozwiązań pod tytułem cewnik Reboa i tutaj stosowanie takiej procedury, czy też podaż krwi już w obszarze, czy preparatów krwiopochodnych w obszarze przedszpitalnym, czyli podejmowanie takich działań, które by jeszcze zwiększyły naszą dostępność i nasze możliwości, jeżeli chodzi o jakość. Między innymi o preparatach krwi była mowa wczoraj. Tak. Na Twoim miejscu dokładnie, albo pomiędzy, z jednej strony siedział pan profesor Jerzy Robert Ładny, a z drugiej strony siedział pan profesor Gałązkowski, to było poruszone. I pan profesor Gałązkowski wspomniał właśnie o preparatach krwi. Pan profesor Ładny powiedział, ja to rekomendowałem, tylko chyba nie do końca wybrzmiało, dlaczego wiele rzeczy nie wpada finalnie do użycia i do zastosowania. Pewnie legislacyjne kwestie, tutaj była ustawa o przetaczaniu krwi, o preparatach krwiopochodnych, ale wydaje się, że jesteście jako instytucja też takim, jakbym powiedział, takim wielką maszyną, która trochę przełamuje pewne takie stereotypy albo otwiera pewną przestrzeń do dyskusji właśnie na ten temat, żeby nowoczesne procedury ratowania pacjentów właśnie z tego postępowania nawet wczesnoszpitalnego właśnie do tego prehospitalu wyprowadzać. I jak tak sobie teraz myślisz, to jakich narzędzi na tym etapie chciałbyś od legislacji, od urzędników, od polityków, żeby ułatwiać wam takie zadania? Czy to musiałoby się jakoś mocno prawo pozmieniać, czy może dopasować albo dostosować pewne rzeczy, żeby te kwestie, o których powiedziałeś, łatwiej było implementować? To oczywiście jak to ułatwić, to jest kilka czynników, które mają na to wpływ. Wspomniałeś o tej krwi, tutaj co
panowie profesorowie też wczoraj na ten temat rozmawiali, to faktycznie ten proces dostosowania, bo faktycznie jest wymagany proces zmiany ustawy, zmiany regulacji prawnych na poziomie ustawy i te elementy już dosyć miały taki poziom mocno zaawansowany, jeżeli chodzi o możliwość przeprocedowania tego, ale jakby kalendarz jest nieubłagany i ta kwestia związana tam, jak to u nas w kontekście wyglądają te elementy wyborcze, spowodowały, że ta ustawa na poziomie projektu trafia co do zasady do przysłowiowego kosza i musi podlegać już w nowym Sejmie jeszcze ponownemu jakby przeprocedowaniu. Więc tutaj jakby ta kwestia, ja tego nie neguję, wręcz odwrotnie, tych propozycji, które wygenerowaliśmy w kontekście tej krwi, jeszcze się chwilę zatrzymam, to był przykład taki, że faktycznie i środowiska, i przedstawiciele, i konsultanci, którzy brali udział w opiniowaniu tych rozwiązań, które były w oparciu o tę nowelizację, wyrażali swoją aprobatę, zostały wydyskutowane te kwestie i jakby znalazły zrozumienie, że to jest potrzebne. Więc jakby sama machina tutaj procedowania tych elementów gdzieś tam się zatrzymała. Natomiast jak pytasz, co by ułatwiło jakby wdrażanie pewnych elementów, i to na pewno kwestia budowania swego rodzaju zasad, ale zasad, które by kreowały później powstawanie określonych procedur. Czyli na poziomie, to jest moja opinia, na poziomie legislacji powinny być stworzone zasady, kryteria, jak dany system, czy część tego systemu, czy cały system, czy poszczególne jego jednostki powinny funkcjonować. I to też wczoraj podczas oficjalnego otwarcia było też wystąpienie pana ministra Kossa, który też przedstawił pewne zmiany chociażby w legislacji dotyczącej ustawy o PRM-ie. I też przedstawiał właśnie, część tam było takich elementów mówiących o zasadach, czy choćby o kwestii kryterium przekazania pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego, czy jakichś innych elementów związanych z tym, że ta zasada ma być realizowana w danym obszarze, a teraz ta jednostka ma jakby wolną rękę stworzenia sobie procedur, które umożliwią takie zorganizowanie, chociażby na tym przykładzie szpitalnego oddziału ratunkowego, żeby ta zasada była spełniona. Ja uważam, że to w ten sposób powinno wyglądać. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo zasada jakby jest wykreowana, natomiast trzeba też powiedzieć, że Polska nie jest małym krajem i ta kwestia uwarunkowań lokalnych w odniesieniu czy w porównaniu do systemu ratownictwa medycznego ma pewne niuanse, jeżeli mogę użyć takiego słowa, w poszczególnych obszarach. I moim zdaniem od pewnego momentu powinno się organizatorom na poziomie województwa, tak zwanym lokalnym poziomie, dawać możliwości do kreowania i organizowania tego systemu w taki sposób, żeby on był jak najbardziej efektywny, optymalny, ergonomiczny i wydajny z punktu widzenia systemu, z punktu widzenia jakości, jeżeli chodzi o udzielanie świadczeń. Czyli kreowanie u góry zasad, jak ustawodawca, jak państwo chce, żeby ten system funkcjonował, a tworzenie procedur, które będą zgodne z aktualną wiedzą, będą jakościowo dobre, to wszystko można obudować świetnie, będą powodowały, że to być może by lepiej funkcjonowało. Natomiast też wspomniałeś o tym, że jakby dążymy do tego i tam próbujemy znajdować różne rozwiązania, to nie w kontekście też, bo też słyszałem czasami takie komentarze, że LPR to zawsze musi być najlepszy, ale to nie jest jakby nasza idea i nasza marka, czy do tego, żeby być zawsze najlepszym, tylko w drugą stronę, żeby próbować znajdować takie rozwiązania, które dadzą asumpt do tego, żeby dyskutować na ten temat, wydyskutowywać i jakby być może rozszerzać tę działalność, którą my gdzieś tam w zakresie procedur medycznych wdrażamy,
na poszczególnych innych uczestników tego systemu. I to w tym kontekście dyskusji, rozmów i też nawiązywania kooperacji, współpracy z innymi uczestnikami uważam za jeden z elementów bardzo istotnych, czyli żeby ten cały system, jak sama nazwa wskazuje, był systemem, jednym organizmem, czyli jest jakaś korelacja, jest jakaś interakcja, czyli jest rozmowa, dyskusja z poszczególnymi uczestnikami, czyli zespoły ratownictwa medycznego, szpitalne oddziały ratunkowe, dyspozytornia medyczna, lotnicze zespoły, żeby te wszystkie elementy gdzieś ze sobą kooperowały i się nawzajem poznawały. I to, jak się okazuje, na pewnych rozwiązaniach, które my wdrożyliśmy w odniesieniu chociażby do współpracy z dyspozytorniami medycznymi, które są, czy były w jakimś procesie też transformacji, czyli tej centralizacji, tworzenia pewnych rozwiązań i organizacyjnych w dyspozytorni, powodowały, że my też wyszliśmy do przodu z taką propozycją, chociażby, niech będzie to przykład na potwierdzenie tych moich słów, gdzie propozycja była taka, żeby ci dyspozytorzy przyszli do nas na dyżur. Żeby zobaczyli, jak my funkcjonujemy, jak to jest, z czym my się zderzamy. I powiem szczerze, że jakby wnioski, które z tego płynęły i oni generowali, że później jakby łatwiej im jest zrozumieć ten cały proces, który się u nas odbywa w kontekście tej całej specyfiki w realizacji zadań HEMS. I oni to też jakby rozumieją w tym momencie, co my robimy, co musimy zrobić i łatwiej im też jest podejmować decyzje i to przynosi w poszczególnych obszarach we współpracy z dyspozytorem niesamowity też efekt. Mówisz o nowoczesnych systemach w zarządzaniu w ogóle, czy przedsiębiorstwem, czy firmą, które w obecnym czasie na świecie funkcjonują, przynoszą konkretne efekty. Ta symbioza, o której mówisz między elementami, znowu odniesiemy się do systemu, być powinna bardzo mocno pielęgnowana, szczególnie w systemie państwowego ratownictwa medycznego, gdzie między innymi SOR-y, ZRM-y, statki powietrzne LPR-u współpracują w jednym kierunku, żeby ten nasz pacjent otrzymał możliwie najlepszą pomoc. Gdybyśmy mogli w kilku zdaniach powiedzieć, na czym dzisiaj stoimy, jeśli chodzi o lotnicze pogotowie ratunkowe, postawmy, zdiagnozujmy sytuację, jaka jest dzisiaj i w którym kierunku chciałbyś, jako nowy dyrektor, jako osoba, która pełni funkcję szefa głównego, chciałbyś, żeby to wszystko poszło, czyli od tego, co mamy dziś, na czym stoimy, do czego chcemy dążyć. To tutaj jakby dosyć łatwo mi pewne rzeczy powiedzieć w kontekście tego, co zainicjowane zostało. Tak, dobry punkt wyjścia podczas kierowania tym zakładem przez profesora Gąskowskiego. Siłą rzeczy, tak jak mi przedstawiałeś, przez 12 lat byłem zastępcą dyrektora do spraw ratownictwa medycznego, czyli jakby współuczestniczyłem w tym całym procesie inicjowania różnego rodzaju rozwiązań. I część z nich została rozpoczęta, jest w jakimś procesie teraz realizacji, czy przygotowań do realizacji. Bezwzględnie to jest taki element, który trzeba dalej kontynuować, bo bezwzględnie się z tym też identyfikuję. Tu jednym z tych przykładów jest chociażby ten element jako jeden z wniosków i po pandemii, w kontekście tego, co robiliśmy podczas pandemii, mówiąc o transportach różnych wymagających szerszej działalności, szerszego składu kadry, o personel wykwalifikowany. Mówię chociażby o transporcie pacjentów do wszczepienia i z wszczepionym urządzeniem ECMO. Jakby powstała taka idea, żebyśmy również rozważyli zakup większych śmigłowców typu HiCam, czyli ten element związany z tym, żeby były możliwości również prowadzenia intensywnej terapii na tym wyższym pułapie niż standardowo my to realizujemy podczas chociażby transportu HEMS, więc jakby jest zainicjowany projekt i jest w pewnej fazie realizacji, jeżeli chodzi o kwestię zakupu 6 większych śmigłowców. Ktoś zada, dlaczego 6? Mamy 6 baz całodobowych, więc te 6 śmigłowców jakby ma stanowić taką możliwość wykorzystania tego potencjału tych 6 śmigłowców większych, nie tylko w okresie dnia, ale przez całą dobę. Zarówno w odniesieniu do
realizacji operacji HEMS, ale również tego lotniczego transportu sanitarnego, czyli tych transportów międzyszpitalnych. I to jest jakby element, na którym nam szalenie też zależy i tutaj to jest taka kwestia, która by też nas znowu gdzieś tam popchnęła w kontekście naszych możliwości operacyjnych, bo większy śmigłowiec to większe możliwości operacyjne, większy zasięg, większe możliwości i potencjał wykorzystania tego większego śmigłowca zarówno w odniesieniu do samego lotnictwa, ale również medycyny, bo chcielibyśmy, żeby w tym śmigłowcu, jeżeli będzie taka możliwość, była możliwość dostosowania go i położenia 2 pacjentów, czyli możliwość zabrania 2 pacjentów leżących. Więc jakby też te elementy gdzieś na nie zwracamy uwagę. Co do innych kwestii, są przedsięwzięcia również infrastrukturalne, bo zapewne wiesz, być może słuchacze wiedzą, mamy symulator lotów, który już jest mocno wiekowy i też przygotowujemy i jesteśmy w procesie jego wymiany na symulator o większych możliwościach, tak zwany full flight. To on daje i pokazał przez ostatnie lata, że wykorzystanie i posiadanie symulatora przy tak dużej organizacji, jak my jesteśmy, i tak dużej liczbie personelu i baz, on daje niesamowite możliwości w kontekście budowania tego, na czym mi też szalenie zależy poza jakością, na bezpieczeństwie. Nie tylko w kontekście bezpieczeństwa pacjenta, mówiąc o medycynie, ale w świecie lotniczym wiemy bardzo dobrze, że bezpieczeństwo jest szalenie istotne i dbanie o to bezpieczeństwo poprzez możliwość treningu, doskonalenia swoich umiejętności przez pilotów, przez personel, który uczestniczy w locie, poprzez wykorzystanie symulatora, który daje nieograniczone możliwości do tworzenia różnego rodzaju scenariuszy, sytuacji kryzysowych, których bez symulatora na tak zwanym żywym śmigłowcu nie bylibyśmy w stanie zasymulować. Jasne. On przynosi określone efekty i to budowanie tej jakości w oparciu o jakby rozwijanie tego obszaru budowania bezpieczeństwa jest istotne. No nie sposób też wspomnieć o samolotowym zespole transportowym. Bo LPR to nie tylko statki powietrzne realizujące zadania w misjach HEMS czy transportu międzyszpitalnego, ale również statki powietrzne, które transportują pacjentów na duże odległości. Tak, to jest drugi obszar, który realizujemy w ramach statutowej działalności. To jest ten lotniczy transport sanitarny. Częściowo jest wykonywany przez HEMS jako te loty ratunkowe, gdzie czas odgrywa kluczową rolę na tych mniejszych odległościach. Natomiast tą kluczowym obszarem, który realizuje lotniczy transport, to są właśnie samolotowy zespół transportowy. Od 2 lat mamy 2 nowe samoloty odrzutowe, Learjet 75, które też stanowią taką, nie boję się tego powiedzieć, podsumowanie czy puentę tego, na czym zależało bardzo mocno profesorowi Gałązkowskiemu, a mianowicie, żebyśmy kupili taki samolot, który stworzy możliwości do transportu więcej niż jednego pacjenta jednocześnie. I udało się kupić te samoloty i dzisiaj Polska posiada 2 samoloty sanitarne, które umożliwiają zabranie jednocześnie jednym samolotem 3 pacjentów leżących, w tym 2 wymagających intensywnej terapii. To bardzo dużo. I już to wykorzystaliśmy. Wykorzystaliśmy to na kanwie tego wypadku w Chorwacji, który miał miejsce, może Państwo pamiętacie, i tam właśnie wykonaliśmy kilka lotów w ramach repatriacji zleconych przez ubezpieczyciela, gdzie transportowaliśmy jednorazowo 3 pacjentów. To stwarza niesamowity potencjał w różnych aspektach i daje niesamowite możliwości też optymalizacji wykorzystania tego statku powietrznego, bo nawet realizując planowe transporty na terenie Polski, gdzie na przykład pojawia się, że mamy przetransportować najpierw dziecko w inkubatorze, ale później gdzieś tam na przykład z tego samego miasta, innego szpitala, czy gdzieś w innym, z innej lokalizacji, to stwarza możliwość, że po wykonaniu tego lotu inkubatorowego
załoga jest w stanie go przesunąć i być przygotowana do kontynuacji innego pacjenta, prawda? Przy spełnieniu oczywiście wszelkich wymogów, które w tym zakresie występują. Szczególnie jest to ważne z punktu widzenia też ekonomii, bo jeżeli mamy 3 pacjentów, to koszta nam się rozkładają, a wiemy, drodzy Państwo, że w procedurach lotniczych koszta i między innymi związane z bezpieczeństwem odgrywają ogromne znaczenie, bo z pewnością wiecie, że przygotowanie, utrzymanie w gotowości bojowej statków powietrznych jest po prostu bardzo kosztowne. Ja zadam tylko jedno krótkie pytanie. Powiedziałeś o nowych 6 śmigłowcach, które mają być docelowo zakupione. Czy już mówimy o konsorcjum Airbusa 145 model, czy mowa tu jest o czymś innym, chyba że nie możemy na ten temat teraz cokolwiek powiedzieć, ale jaki to kierunek miał być? 145 model Airbusa, czy jakiś inny producent? Trudno mi jest powiedzieć, ponieważ nie mamy możliwości jakby wskazania sobie wprost. Musi być zrealizowane postępowanie w formule zamówienia publicznego, czyli tak zwanego przetargu. Wszystko jasne. Przekazane specyfikacja i wówczas firmy, które będą zainteresowane i będą spełniały wymogi tej specyfikacji, będą przystępowały. Także trudno dzisiaj mówić o jakimś konkretnym modelu, bo nie mamy takiego bezpośredniego wpływu. Pytam, dlaczego ten model, bo akurat w naszej klinice NLA, czyli Norweskie Lotnicze Pogody Ratunkowe, pracuje na tych między innymi modelach i rzeczywiście ostatnio, kiedy widziałem, kiedy był transportowany pacjent naprawdę z dużą ilością sprzętu, to po prostu to tam się mieściło. I akurat to był model właśnie 145, ten 5-łopatowy rotor już wprowadzony. Tak, to jest jeden z śmigłowców, który jest dedykowany przez akurat tego producenta, którego wymieniłeś, i wykorzystywany przez różnych operatorów HEMS w wielu krajach, czy w Europie, czy nawet na świecie, więc to jest z pewnością też jest czy Agusta, czy Bell w niektórych krajach też jest wykorzystywane, więc jest kilku producentów, którzy jakby mają w swoim portfolio, jeżeli mogę tak powiedzieć, śmigłowce większe, które też w ramach tego, co oni produkują, też się przystosowują czy dopasowują do warunków, jeżeli chodzi o HEMS, tak? No bo to militaria, czy tam kwestia wojskowa, ale też w swoim mają również taki, który byłby dedykowany właśnie do HEMS. Było trochę diagnozy, było trochę wspomnień, było trochę historii, było też to twoje bio i teraz chciałbym na zakończenie naszej rozmowy, żebyś opowiedział, co twojego teraz będzie wprowadzone do LPR, bo odniosło się do pana profesora, do kontynuacji tego wieloletniego procesu, w którym ty byłeś przez 12 lat jako zastępca i bardzo dobrze, bo to naturalnie wchodziłeś w ten proces, nie chcę powiedzieć zapoznawczy, ale wejścia w tę rolę, to było takie trochę chyba naturalne, że obecnie tę rolę dyrektora pełnisz po takim długim stażu, ale co ty widzisz, co na przyszłość chciałbyś, żeby było realizowane w Lotniczym Pogody Ratunkowe? Co jest twoim przemyśleniem, twoim pomysłem, może marzeniem, może czymś, co już dawno chodziło tobie po głowie i mówiłeś, to bym chciał, żeby było zrobione. Jest coś takiego? Generalnie... Można fantazjować. Tu muszę komentarz powiedzieć w kontekście tego fantazjowania. Ja rozumiem jakby ideę tego pytania. Fantazjowanie w szeroko pojętym lotnictwie to dosyć trudne jest. Natomiast takie realne rzeczy. Jasne, z pewnością, to już tutaj wspominałem, dla mnie i będę tutaj z zespołem pracował nad tym, żeby jakby zwiększać dostępność i optymalizować nasze możliwości do tego, żeby być bardziej dostępnym w różnych aspektach, żeby ten HEMS był jeszcze bardziej dostępny. Mam tu na myśli czy kwestie optymalizacji w zakresie rozszerzania uprawnień i procedur, chociażby w elemencie odnoszącym się do wykonywanych operacji, czyli budowania umiejętności, wiedzy i procedur do tego, żeby piloci mogli wykorzystywać w warunkach może trudniejszych, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. Mam tu na przykład kwestię tego, co norweskie załogi wykorzystują między innymi, czyli latanie według przepisów IFR, czyli tak zwanych według przyrządów, budowania pewnych elementów, bo to powoduje, że posiadanie tych umiejętności, posiadanie tych procedur
powoduje, że przy określonych warunkach atmosferycznych można te umiejętności wykorzystać, a bez nich byśmy nie mogli latać. No bo status na to nie pozwala. Dokładnie tak. Więc to jest jakby też jeden z elementów, które chciałbym rozbudowywać i budować w takiej formule znajdowania rozwiązań. To jest kwestia, mówiąc o tym obszarze, to jest też element tego, gdzie u nas się gdzieś to przewijało i to jest element budowania również podejścia instrumentalnego i chciałbym rozpocząć tę dyskusję podejść instrumentalnych do wskazanych czy określonych lądowisk przyszpitalnych w Polsce, czyli mówimy o takim podejściu EGNOS-owym, takim IFR-owym, tak jak na lotnisko się podchodzi, co znów zwiększyłoby dostępność możliwości transportu pacjenta bezpośrednio, bo to leży u kanwy jakby mojego działania. Więc ta kwestia optymalizacji, wykorzystania tych elementów. Drugi element, który jest istotny, no to jest w dalszym ciągu podnoszenie tej jakości już stricte związaną z pacjentem, czyli podnoszenie jakości w obszarze medycznym i personelu medycznego, jeżeli chodzi o wyszkolenie i rozszerzanie różnego rodzaju procedur. Tu mówimy o procedurach wysokochirurgicznych czy rozwijaniu umiejętności, czy dostosowywaniu się do aktualnych wytycznych, czy tutaj ciągle to nie jest proces skończony. To zapewne wszyscy Państwo wiecie, że medycyna cały czas żyje i trzeba się do tego dostosowywać, a u nas tak naprawdę ta kwestia dostosowywania się to też nie jest proces, dobra, od jutra tak robimy. Mamy pewne standardy i one wymagają tego działania, więc te elementy są istotne. Natomiast zależy mi szalenie też na tym, żeby budować ten element, o którym dzisiaj też wspomnieliśmy, już nie tylko stricte w odniesieniu do LPR-u, a żeby budować to w tym całym organizmie systemu, to właśnie tę rozmowę, dyskusję i kooperację, i budowanie tych zasad, które jeszcze, powiem to teraz egoistycznie, to budowanie tej kooperacji, współpracy, po to egoistycznie, żeby jeszcze lepiej HEMS i lotnicze pogodowie było wykorzystywane. Jasne. Czyli czytaj, żeby pacjent miał jeszcze większą korzyść z naszej działalności. I to jest na pewno istotne. Z miękkich rzeczy z pewnością zależy mi bardzo na tym, żeby budować dalej tę jakość i bezpieczeństwo. O tym już powiedziałem. Nie powiedziałem jeszcze ostatniej rzeczy, która leży u kanwy. To jest satysfakcja. No właśnie, bo to jest ogromnie ważne. To jest satysfakcja w kontekście pacjenta, że on będzie usatysfakcjonowany, ale sam dobrze wiesz też, że pracując w systemie, że jeżeli mam pewien komfort i mi to przynosi satysfakcję z uwarunkowań organizacyjnych, mentalnych, wyszkolenia, przygotowania, posiadania procedur, wiem, czego ode mnie oczekują, ja wiem, czego mogę oczekiwać od innych, to buduje pewien komfort i pewną satysfakcję z tego, że ja z chęcią przychodzę do pracy i wiem, co mam robić i to się przekłada wprost jakościowo na pacjenta. I to też jest taki element bardziej miękki, ale on jest, myślę, że szalenie istotny i mało się o nim mówi, szczególnie u nas. Dużo się mówi o wypaleniu zawodowym, o PTSD. Ja nie deprecjonuję tych problemów, bo one faktycznie są i też trzeba nad nimi pracować, ale też uważam, żeby budować tę drugą stronę, czyli nie tylko znajdować rozwiązań na same objawy, ale też szukać przyczyny tego i niwelować te przyczyny poprzez właśnie to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. I finalnie spotkać się u progu takiego dobrostanu, w którym człowiek funkcjonuje. Można tak lepiej. Oczywiście, że po prostu. Pewnie psychologowie by się bardziej na ten temat mogli wypowiedzieć, tak, ale przez to po prostu mieć frajdę z tego, co się dzieje. Zdecydowanie to myślę, że to jest szalenie istotne akurat w tym obszarze szeroko pojętych zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych, gdzie ta przestrzeń związana ze stresem, z tym deficytem czasu, z tą pogonią za tymi minutami, za tym całym tą problematyką pacjenta, niekiedy bardzo skomplikowanego, jeżeli chodzi o urazy na jego stan kliniczny, to ta kwestia możliwości znalezienia przestrzeni, gdzie ja poczuję, ok, wszystko zadziałało, nie tylko my zadziałaliśmy, ale cały ten system zadziałał
i to, co my tą pracę wykonaliśmy w prehospitalu, to później była kontynuacja w szpitalu, to uwierz mi, z moich rozmów i na kanwie moich doświadczeń, to jest szalenie istotne, że ja wiem, że w momencie tego, jak popracowaliśmy i ile kosztowało wysiłku nas udzielanie tej pomocy w prehospitalu, jak ja widzę, co się dzieje dalej z tym pacjentem na kanwie tego, że on trafia do szpitala i widzę, co tam się dzieje, jak te procedury są wdrażane, to przynosi już taki mały element tej satysfakcji, że ten czas się gdzieś nie zatrzymał. Nie, że tylko my walczymy o tego pacjenta. I chciałbym nad tym pracować. Wiem, że to nie jest praca jednostkowa, tylko jakby zachęcać wszystkich organizatorów, kierowników, dyrektorów, ale też personel, każdego z nas, bo system nie budują ustawy. To już mówiąc pewnie na koniec, system budują ludzie. I to jest istotne, żeby na to zwracać uwagę, że bez nas, czyli bez personelu, bez ludzi, ten system i ustawy by nie były w stanie ratować, już powiem tak. Bo my go tworzymy, tak? Dokładnie tak. I to jest ważny czynnik i obszar generalnie w tym obszarze. Często zganiamy na ten system, że to system tak działa, nic się nie da zrobić, ale to przecież, drodzy Państwo, my albo wybieramy ludzi, którzy tworzą system, albo my jesteśmy elementem tego systemu, więc jeżeli mówimy o tym, że system działa źle, to może nasze trochę postępowanie niekoniecznie jest adekwatne do sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli, żeby już nie mówić, że wszystko jest aż takie bardzo złe, no bo wiele rzeczy funkcjonuje naprawdę dobrze i z tego też trzeba się cieszyć. Ja tutaj nie chcę, żeby to tak zero-jedynkowo brzmiało, że my tylko narzekamy i to jest tylko nasza wina znowu. Nie, bo znowu można było tutaj dosyć długo mówić, co ma wpływ na tę satysfakcję i to naszą postawę, że my tylko narzekamy. To pytanie, dlaczego część osób narzeka, ale powiem szczerze, czasami się spotykam też z ludźmi, mówią, okej, to nie działa, ale dlaczego nie mówimy o tych dobrych rzeczach, które się już zadziały? Tak. Bo to też jest taka przeciwwaga do tego, żeby wyciągnąć z tych dobrych rzeczy te czynniki, które można przełożyć na to, żeby budować i eliminować te problemy, które definiujemy. I znowu mieć z tego frajdę. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, na zakończenie, na podsumowanie. NT Live to przestrzeń tego, że można zadawać pytania, ale też mówić, co się myśli. Ja wiem, że LPR i załogi HEMS-u, znaczy statków powietrznych realizujących czy transporty sanitarne, czy realizujące misje w trybie HEMS, czy samolotowe jednostki, nie lubicie używania stwierdzeń elita, najlepsi i tak dalej, ale nasi widzowie i słuchacze i wasi też przyjaciele mają do tego prawo. LPR nie musi być najlepszy, on jest najlepszy. Należy podkreślić, że po pierwsze to ludzie, pasjonaci, pasja i profesjonalizm, wyrysowana na twarzach. Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki latających pszczółek, gratulacje Marcinie, trzymamy kciuki, to pozdrowienia od Michała. Dzięki. I jedno pojawiło się pytanie od Jędrzeja Smokowskiego, jakie są szanse na zwiększenie baz LPR-ów i dyżurów 24-godzinnych w tym trybie dobowym na terenie Polski? Głównym buforem, jeżeli chodzi o rozwijanie tej przestrzeni związanej z HEMS-em, jeżeli chodzi o powstawanie baz, to tutaj ograniczeniem to jest liczba statków powietrznych, które posiadamy. A mamy ich na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy mamy 27. I tu trzeba jakby powiedzieć, że nie możemy realizować tych działań w taki sposób, że mamy 27, to stworzymy 27 baz. Bo muszą być statki w rezerwie. To jest bardziej skomplikowane, bo to musi być serwis, jest proces szkolenia i ta rezerwa musi być po to, żeby te śmigłowce były podmieniane, czy leciały do stacji obsługi technicznej, a mogły dyżurować. Więc kwestia budowania nowych baz jest powiązana i to pierwszy punkt jest powiązana przede wszystkim ze zwiększeniem liczby statków powietrznych. Co do tego, co uda się w ramach zakupu tych 6, to tego nie wspomnieliśmy, to jest kwestia budowanej już i podjętej decyzji o tym, że na stałe będzie baza w Koszalinie. Już nie będzie bazą sezonową. Świetnie. Rozpoczęliśmy proces inwestycji, on jest powiązany właśnie z tym elementem zakupu tych 6 śmigłowców, czyli tam my sobie rezerwę jakby zwiększymy, bo też trzeba powiedzieć, że nasze statki powietrzne już grubo są ponad 10-letnie, więc ta kwestia usterkowości też ma tendencję wzrostową, więc ta kwestia długości napraw też jest spora, więc
jakby na kanwie tych zakupu tych śmigłowców, to tutaj zapadła decyzja, że ten element, który myślę, że nie tylko przez nas, ale przez wielu był wyczekiwany, to jest ta kwestia bazy całosezonowej w Koszalinie, która jest bezwzględnie potrzebna. Drogi Jędrzeju, warto śledzić komunikaty prasowe na stronie LPR-u. Wspomniana wcześniej przez nas pani rzecznik prasowa tej instytucji na bieżąco wraz ze swoim prasowym te informacje udostępnia. Warto śledzić profil facebookowy LPR-u, gdzie informacje praktycznie codziennie są podawane i statystyki, i wasze zdjęcia, i tym, czym się możecie pochwalić, i tym, w jakim kierunku chcecie pójść. Tak więc warto być na bieżąco z tymi najlepszymi kanałami informacyjnymi. Marcinie, raz jeszcze niezmiernie Tobie dziękuję za przyjęcie zaproszenia i jeszcze raz bardzo serdecznie Tobie gratuluję i cieszę się, że tak ten los się potoczył w możliwie najlepszym kierunku dla Ciebie. Jestem przekonany dla nas, dla ratowników medycznych, kolegów, koleżanek w systemie, no i oczywiście całej Waszej firmy, całej Waszej organizacji. Zatem bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję jeszcze raz za te słowa, bardzo dziękuję, że mogłem się tutaj z Tobą spotkać. To była naprawdę czysta przyjemność. Mam nadzieję, że trochę zainteresowaliśmy Państwa tymi zagadnieniami, które poruszaliśmy. No i cóż, no, jedyne co mi pozostaje to, żeby teraz, jak to padło, to tylko powiem, do roboty. Do roboty. Bo dublach nie będzie. Tak. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę. Która kamera, Łukasz? Ta kamera? Ta kamera. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że pierwszy taki duży wywiad, 56-minutowy, mam nadzieję, że pani Justyna nam głowy za to nie zetnie, odbył się właśnie w Ente Live. Ja mam zawsze wielką frajdę, kiedy dzieje się u nas coś takiego, co nie wybrzmiewa nigdzie więcej. Dlatego bardzo Państwu dziękuję za ten dzisiejszy poranek z nami przy kawie. To jest ogromną frajdą być takim miejscem, gdzie tworzymy Wam przestrzeń do słuchania ciekawych rozmów, gdzie możemy zaprosić ciekawych gości. I dzisiaj takim gościem był pan Marcin Podgórski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, któremu jestem bardzo wdzięczny i pozwolisz, Marcinie, że przybiję z Tobą taką nordyskową piątkę. Tak jest. Mamy dla Ciebie upominek, kubek na kawę. Proszę Cię, przekaż zarówno dla pani Justyny i dla Ciebie, jak będziesz pijał kawę poranną przy ulicy Księżycowej w Warszawie, chyba 5, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo dobrze. To wspominaj widzów i słuchaczy Ente Live. Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, dzisiaj mnóstwo wejść. Śledźcie nasz profil na Facebooku. Dajcie znać w komentarzach, gdzie dzisiaj nas będziecie oglądać i słuchać w ciągu całego dnia. Jacek Borowiak, Ente Live. Pozdrawiam najserdeczniej.